Cześć, witajcie kochani. Mamy już połowę lutego. Nawet nie wiem czy połowę, bo to jest dzisiaj 15 luty, także jesteście po walentynkach. Mam nadzieję, że były udane. Po 15 lutym robi się dłuższy dzień, robi się cieplej. Akurat nie dzisiaj, bo ja jestem dzisiaj ubrana totalnie na cebulkę. Zastanawiałam się długo, czy wyjść do ogrodu. Mam dzisiaj wolny dzień i pomyślałam sobie tak, wyjść do tego ogrodu, czy nie wyjść, bo jednak gdzieś tak troszeczkę jeszcze jest za zimno. Ale stwierdziłam, że osoby, które pracują i osoby, które chcą mieć ogródek i osoby, które chcą mieć swoje warzywa, niestety nawet jak się nie chce, to trzeba, bo potem tego czasu jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Jak widzieliście w poprzednich filmach, wysiewałam już sobie troszeczkę roślin, przygotowywałam sobie rozsady, one sobie spokojnie w domu zaczynają rosnąć, także to mnie cieszy, ale dzisiaj chciałam sobie poświęcić czas w ogrodzie na tą grządkę. Ta grządka to jest z przodu domu, czyli od frontu i na tej grządce, to jest chyba trzeci sezon będzie tej grządki tutaj. I ta grządka była robiona tak dosyć na szybko. Miałam takie deski pozostałości po innych grządkach, jakie budowałam, podwyższone i tylko dałam tutaj taki obrzeże tej grządki i tu są takie 3 elementy i te 3 elementy chcę dzisiaj wykopać, przekopać sobie, tak zrobić sobie rowek na to, żeby zrobić kolejne obrzeże, nowe obrzeże z takich elementów drewnianych, które znaleźliśmy z Howardem. Ktoś po prostu się pozbył tego, podrzucił pod garaże, takie miejsce, gdzie później ludzie, którzy wywożą śmieci, to zabierają po prostu i wywożą na wysypisko śmieci. Zdążyliśmy i przynieśliśmy całkiem sporą tego ilość. Z tych elementów w zeszłym roku budowałam domek dla jeża. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to wyszło, to jest totalna, słuchajcie, amatorka po prostu i robiłam większość sama. Howard mi pomagał jak tylko mógł, ale powstał domek dla jeża. Nie przeszkadzam tam, nie zaglądam do tego domku, bo nie wiem, czy on tam jest, czy nie jest. Fakt, że zaraz po wybudowaniu tego domku on tam przebywał blisko, bo tam mu podkładałam jedzenie, żeby go zwabić, żeby mu pokazać, że tam ma taki zakątek. Także nie zaglądam, nie przeszkadzam. Zanim te elementy wkopię, to chciałabym je troszeczkę oczyścić, po prostu wymieść te takie śmieci z tego płotka i pomalować, tak żeby to drewno dłużej wytrzymało. Wolę drewno niż plastik. Metal jest, takie obrzeża metalowe są super, ale one są jeszcze dosyć drogie, także na to sobie pozwolić nie mogę. I wykorzystuję te elementy w ogrodzie, które znajdę albo które są w obejściu już i mogę je wykorzystać do momentu, aż to po prostu totalnie nie spróchnieje. Także to sobie na chwileczkę odłożę. Tu mam takie 3 deski, postaram się je, słuchajcie, pokazać Wam, jak one wyglądają. I te deski z kolei, nie wiem, czy mi się uda. O, robimy demolkę. I te deski chciałabym wykorzystać na odbudowanie grządki, która znajduje się przy kuchni, ponieważ jedna z najstarszych grządek powstała z palety, która została dostarczona do domu z materiałami budowlanymi i ta najstarsza już po kilku latach się totalnie rozwala, jest spróchniała. I muszę sobie zbudować, a te deski są jeszcze zdrowe, one jak je wykopię, one sobie przeschną i będę mogła je oczyścić. Także skoro tutaj jestem, to ja sobie je wykopię, niech one sobie obsychają. Tutaj na końcu mam 2 rządki szparagów. Mam nadzieję, że w tym roku coś zbiorę. Tu jest piękna dżdżownica, także ją zrzucę, niech sobie wejdzie jeszcze do ziemi. I tu jeszcze jedna. Taka decha. Potem założę rękawiczki, będzie łatwiej oczyścić. Tutaj może nie widzicie, ale z przodu to mam totalny po prostu. Tu jest akurat deska ze starej szafki. Takie z lustrem była szafa, kiedyś kupiłam na Budfer. To są takie jarmarki ze starociami. Za grosze dostałam takie piękne lustro, ale
też po jakimś czasie się po prostu zużyło i to było moje obrzeże. Także totalna amatorka, ale w tym roku ma powstać obrzeże tej grządki właśnie z tych elementów. No to teraz pójdziemy to oczyścić i odmalować. Te płotki, które znaleźliśmy, słuchajcie, one nie są jakoś szczególnie brudne, ale tak przed malowaniem pomyślałam, że będzie dobrze je tak oczyścić. Nie będę się za bardzo przejmowała tym, że one mają kawałki grudki ziemi tutaj, bo i tak trafią do ziemi, ale chociaż troszeczkę tak po prostu wezmę miotełkę i te wszystkie małe elementy tutaj postaram się zmieść. I jakieś resztki też roślin, które tutaj zostały, mchu, postaram się też wyciągnąć. Niektóre elementy będą wymagały naprawienia, na przykład tutaj gdzieś gwóźdź wyleciał, słuchajcie, i ta część jest luźna. Przed włożeniem do ziemi po prostu wzmocnię to kolejnym gwoździem, chyba że wbiję tego, który tutaj po prostu wyszedł. To się okaże później. Jeden element gotowy do malowania. Następny. To też jakieś elementy wyszły. Za chwilę wezmę może młotek i też to przymocuję. Ja sobie te wszystkie elementy tak oczyszczę i za chwileczkę pokażę Wam, czym będę malowała. Oczyściłam sobie, słuchajcie, wszystkie elementy, jakie miałam. Tak jak po prostu pozamiatałam taką grubym włosiem, plastikowym włosiem, wszystkie tutaj debris. Znowu język angielski. Ja Was bardzo przepraszam, ja po prostu mam takie zaniki języka polskiego, słownictwa. Po prostu śmieci. Wymiotłam śmieci z tych elementów. Tutaj jest taka jeszcze, gdzieś tam się zachowały kawałeczki trawy. Myślę, że ktoś to miał blisko trawnika i staram się je wydłubać. I tutaj mam taką farbę, impregnat do drzewa. Tym impregnatem koloru w zeszłym roku określiłam to jako sraczkowaty, taki brązowy, pomarańczowy, już taka galaretka, ale trzymał się przez całe lato w grządce ziołowej, także tu jeszcze troszeczkę tej galaretki zostało, wykorzystam i zacznę od nakładania tego na tą stronę jakby wewnętrzną. Po prostu przejadę pędzlem od wewnątrz, troszeczkę to zaimpregnuję to drzewo. Niech się wchłonie. Nie ma tu jakiejś takiej większej filozofii, jak to malować. Po prostu musi być nałożone w każdym miejscu ten impregnat. Stołem się nie przejmuję, słuchajcie, bo stół też jest do odmalowania. Także jak mi się gdzieś tu chlapnie, on zostanie przeszlifowany też bliżej wiosny, jak sobie wymyślę, jaki kolor w tym roku będę chciała mojego stołu. Chyba bardziej dalej niebieski, bo jakoś tak ten niebieski stół mi tu pasuje. Spodnie, elementy tutaj także przesmaruję, żeby jak najlepiej się zabezpieczyło. I takich, słuchajcie, płotków, ja myślę, że one chyba mają koło metra, może troszkę więcej. Mam takich dobrych 2, 4, 5, 6 sztuk i jakieś połamane elementy. Gdyby mi zabrakło, to po prostu dorobię sobie brakującą część do mojej grządki, ale chyba powinno wystarczyć. Ta grządka aż taka długa nie jest. No i tak, spodnia część pomalowana, to teraz przód. Tu widzę, że mi galaretka wypłynęła. Gdyby tu mi się nie za dużo słuchajcie, tego impregnatu zatrzymało na tym drzewie, to jak już to będzie wkopane, to ja po prostu mogę to zawsze pędzlem poprawić.
Zależy mi na tym, żeby wykorzystać dzień, w którym nie pada, nie jest silny wiatr, nie wieje tutaj, także chociaż zawsze coś do przodu. Oczywiście gdzieś tam się chlapło na stół, ale tak jak mówiłam, stół będzie do odnowienia również. Chyba że przykryję serwetą od mamy. I tak słuchajcie, mamy pierwszy element prawie gotowy. Teraz tylko tutaj jeszcze tą górę. I przede mną jeszcze 5 elementów, także będę malowała. Łączymy się za chwilę. Wszystkie elementy, słuchajcie, mam już zaimpregnowane. Tutaj się suszą i tutaj nie widzicie przy drzwiach wejściowych, przy furtce. Też mam kolejne 3 elementy. Zanim troszeczkę one obeschną, to ja się napiję kawki. A po kawce będę sobie sprzątała tutaj w narożniku za mną. Ja może wstanę, słuchajcie, i odsłonię. Tutaj jeszcze w narożniku znajduje się szuflada, która była ze starego łóżka. Ja tą szufladę wykorzystywałam w zeszłym roku na szpinak i groszek, a także mange du. To taki płaski groszek, który się super sprawdza do potraw takich chińskich, smażonych takich warzyw. I muszę troszeczkę chyba odsunąć. Zaraz zobaczę, czy mi się to uda po prostu wbić te elementy tego płotka bez przesuwania, czy muszę jednak przesunąć. Ale zanim zacznę wbijać płotek z tej strony, to ja muszę sobie wyznaczyć przód. Zaraz pokażę Wam dlaczego. Siorbie. No dobrze, kawkę sobie odłożę. Tu mi się chyba nic nie stanie. Okej. Krzesełko się przyda. No i tak. Sprawdźmy najpierw narożnik tutaj. Tutaj mój narożnik grządki, słuchajcie. Tuż przy ścieżce. Tu jest betonowy słupek do przytrzymania płotu i ten betonowy słupek ma ogromną ilość cementu, betonu w ziemi, tak naokoło, żeby to się trzymało. Dlatego nie mogę, słuchajcie, wbić płotku, który będzie miał 2 takie te długie elementy i sobie znalazłam taki też połamany, brakujący jest ten element, ten dłuższy i myślę, że uda mi się osadzić to na tym betonie. Odgarnę trochę ziemi z tego narożnika, żeby łatwiej było mi to wbić. Tutaj jeszcze mi rośnie, słuchajcie, rudbeckia, ale nie wiem, czy z niej coś będzie, czy nie. Może ja ją wykopię. Rudbeckia jest jednoroczna, czy 2-letnia? No, przetrwała mi zimę. Przekopię ją. Wezmę ją, przesadzę może w inne miejsce. Może się jeszcze będzie kwitła. Tu mam przykryty takim kawałkiem tektury. Co ja tu sadziłam w zeszłym roku? Kto pamięta? Magii? Jak się inaczej Magii nazywa? No dobra, nieważne. I zobaczcie. I mamy tak. 1, 2, 3 ślimaki. One muszą iść na ubicie. Przy krawężnikach też są kamienie i beton. Ale ten płotek ma mi tylko tu wejść. I tu jest właśnie ten beton. Zobaczmy, czy mi to będzie tak pasowało. Nie. Nie bardzo mi to pasuje. Tutaj ten jeden element i zrobić krótszy. No nic, ten element tu muszę po prostu uciąć i będzie ok.
Po odcięciu tego elementu po prostu ja dosunęłam, słuchajcie, ten płotek do tego betonu przy ziemi. Przynajmniej będę miała zachowane tak równo z krawężnikiem. A tutaj po prostu może przetnę kołek później na pół i będzie... Oj, gdzie jest deska? Przetnę kołek na pół i będzie też wykończenie. O, będę musiała podłożyć coś pod spód, ale mam przy krawężniku, w związku z tym teraz mogę poprowadzić od tej części wzdłuż tej grządki. Dobra, to lecimy z koksem. Najpierw muszę sobie tutaj odsuwać te maty takie chodnikowe. Chodnik był w jakimś pokoju. Jak robiliśmy remont, kładliśmy nową podłogę, to po prostu stwierdziłam, po co to od razu wyrzucać na śmietnik, jak to może być super zabójcą chwastów tutaj na tej przestrzeni. Tym bardziej, że jak widzieliście, w zeszłym roku miałam tutaj postawiony rozsadnik, który się niestety nie udał. Był bardzo słaby, ale pozabijało mi chwasty, także mnie to bardzo cieszy. No, było ich tu ogrom. I na pewno to jeszcze wykorzystam. Teraz po prostu każdy element będę mogła sobie wkopać. A potem troszkę chyba wykopię dziurki, bo w tych nowszej ziemi ona jest po prostu za twarda. Jeszcze fajnie by było, jakbym to zrobiła od sznurka i byłoby równo, ale z tego się nie strzela. Będzie dobrze. Oj, dżownico, ja cię tutaj Aj, chodź tutaj. No tak myślałam, że będzie za długie, ale to dopiero przytnę, jak wkopię te elementy. Gdzie jest szpadel? Ktoś widział szpadel? Muszę tu niestety wygrzebać sporą ilość kamieni, także chyba trochę mi to zajmie. Patrzmy tutaj też. Już wam nieraz mówiłam, że Anglia na kamieniu stoi i żeby cokolwiek wybudować, to trzeba tutaj ogromną ilość kamieni wykopać, starych cegieł, betonów. I dopiero potem można działać. Także chwilę mi to zajmie, żeby jakoś wizualnie wyglądało to równo. To pomyślałam sobie, że wyznaczę sobie po prostu szerokość tej grządki tą deską. Opieram ją po prostu na tych elementach wyżłobionych, zakręconych. I tak już mam teraz prawie drugi element przymocowany i muszę wykopać kolejną dziurkę na ten element. I tutaj mam wszystkie kamienie, a tu mam cegłówkę. Bożeż kochany. Takie skarby, która się już rozwala. Druga cegłówka. I ta ziemia nie jest zamarznięta, ta ziemia jest po prostu pełna kamieni. Także bez grządek podwyższonych to tutaj ani róż. O, plastik do kieszeni. A to jak wyszło, że to tak ma być aż tyle? Kochani, i tak powstało obramowanie mojej grządki z przodu, od frontu domu. Muszę jeszcze wzmocnić te elementy deszczułką, po prostu pomiędzy nimi przykręcę deszczułkę, żeby one się trzymały razem do siebie i wyrównać teren, bo
Stawiając ten płotek, zauważyłam, że teren mam bardzo nierówny. Wyrównując tutaj teren, musiałam pozbyć się także spod płotu tej mojej skrzynki, szuflady po łóżku. Ona już się rozwalała, a jednocześnie potrzebowałam miejsca, żeby podkopać pod ten ostatni element tego małego płotka. I w kolejnych dniach po prostu sobie wyrównam ten teren, wysprzątam i będę miała gotową grządkę pod moje nowe wysiewy. Także kochani, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wszystkim moim subskrybentom serdecznie dziękuję za zaufanie, za to, że nacisnęliście właśnie subskrybuj. Mam nadzieję, że nacisnęliście też dzwoneczek, żeby pokazały Wam się moje nowe filmy. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę miłego dzionka. Może z kawką? Także moja już jest zimna, idę zrobić sobie świeżą. Pa, pa!